Mentor to jest ktoś, kto przede wszystkim jest dalej od was na ścieżce, którą chcecie podążać. Potem możemy się na przykład odezwać do takiej osoby. Większość osób bardzo chętnie odpisuje na komentarze, na wiadomości, na LinkedInie, czy tam na Facebooku, na Twitterze. Bo to jest zdecydowanie taki najwyższy poziom świadomości tego, że chcemy się czegoś nauczyć. Czasami jest tak, że są jakieś programy mentoringowe w firmie i tam się wrzuca jakieś osoby, żeby pracowały z mentorami. Jeżeli to są osoby, którym nie zależy, to na pewno nic z tego nie wyjdzie i to będzie tylko strata czasu i dla was, i dla mentora. Zdecydowanie lepiej zawsze będzie działać autorytet zewnętrzny. Dobra, lećmy, bo nam wyleci z głowy, będziesz dopowiadał po prostu. Dobra, okay, dobra. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Dzisiaj chcielibyśmy z wami porozmawiać o tym, w jaki sposób współpracować z mentorem, w jaki sposób możecie wpływać na swój rozwój, właśnie pracując z taką osobą, która ma duże doświadczenie, zjadła zęby na tych rzeczach, w których wy na przykład dopiero zaczynacie i w jaki sposób można z obopólną korzyścią pracować z taką osobą. Tak, i zacznijmy od tego, że przede wszystkim mentorów znajdziecie, ile mamy ludzi, tylu znajdziecie mentorów. I teraz kim taki mentor jest? Mentor to jest ktoś, kto przede wszystkim jest dalej od was na ścieżce, którą chcecie podążać. Czyli jeżeli wy dopiero zaczynacie, jesteście może deweloperem, specjalistą, nie wiem, testerem, czy na przykład dopiero do branży wchodzicie, czy to IT, czy to innej i wasza droga się dopiero zaczyna, no to są ludzie, którzy są bardziej doświadczeni, spędzili już tutaj kilka lat i oni mogą wam pomóc. Teraz ważne jest to, że taki mentor, no to jest człowiek, który jest zarobiony. On nie będzie za wami biegał, to mentor to nie jest niańka. To jest najważniejsze chyba, żeby to właśnie wybrzmiało, że mentor nie jest po to, żeby was niańczyć, żeby się wami opiekować, żeby was pilnować. To jest wasza robota, żeby z tym mentorem pracować i żeby ten mentor też dla was czas znalazł i żeby no przede wszystkim była ta relacja z korzyścią dla obu stron, bo to nie jest tak, że kiedy znajdziecie mentora dla siebie, no to tylko on będzie was uczył. Nie, no on przez to, żeby to, co też powtarzamy nieraz, że ucząc innych tak naprawdę uczymy się najlepiej, no bo strukturyzujemy tą wiedzę, więc taka osoba, która zostaje twoim mentorem, no to siłą rzeczy po prostu też musi tą wiedzę sobie ułożyć, żeby móc ją przekazać. I teraz po kolei. Jak znaleźć tego mentora? No, żeby znaleźć mentora, no to przede wszystkim musimy wiedzieć, że chcemy z tym mentorem pracować, bo to jest zdecydowanie taki najwyższy poziom świadomości tego, że chcemy się czegoś nauczyć, ponieważ na początku możemy przeczytać książkę, możemy pojechać na jakąś konferecję, możemy pojechać na jakieś warsztaty, może to otwarte, może zamknięte dla firmy, a już praca z mentorem, no to już taki jest, powiedzmy, taka wisienka na torcie, taki element na szczycie tej piramidy, kiedy jesteście świadomi, że tak, że ta osoba, którą właśnie obserwujecie, to jest ta osoba, której wy chcecie się uczyć i to jest osoba, która ma efekty i od której wiecie, czujecie, że no, będziecie mogli się nauczyć najwięcej. Więc kiedy już czujecie, że już wiecie, macie te podstawy, już przeczytaliście książkę jedną, drugą, nauczyliście się, no to wtedy idziecie do takiego mentora. I teraz jak go znaleźć? I teraz no takich sposobów jest kilka. No taka najprostsza, no to idziecie do szefa, szefie, ja chcę mentora. Może ty zostaniesz moim mentorem na początek. Później dla szefa, to jest ważne, też jeżeli szef stwierdzi, że wiecie co, fajnie, świetny pomysł, ale niekoniecznie jakby by chciał zostać waszym mentorem, to nie jest nic złego. Z kilku powodów, ponieważ jednym takim najważniejszych jest to, że zdecydowanie lepiej zawsze będzie działać autorytet zewnętrzny, czyli ktoś z zewnątrz, kto nie odpowiada za wasze stanowisko, waszą pracę, nie jest tak jakby mocno emocjonalnie też tym związany, a właśnie ktoś, kto jest niezależny, jest z boku. Taki mentor, który jest z zewnątrz, zawsze, a przynajmniej w większości przypadków będzie lepszy niż ktoś z wewnątrz firmy, zwłaszcza z tego samego zespołu, a już w ogóle wasz bezpośredni przełożony. Może się okazać, że na rynku, no, że nie bardzo są tacy ludzie, albo to są ludzie, którzy są zdecydowanie wyżej i zdecydowanie dalej na tej ścieżce rozwoju niż wy potrzebujecie. To jest też istotne. Jeżeli wy dopiero zaczynacie, no to nie idziecie do mistrza świata w waszej dziedzinie, tylko raczej byście chcieli mentora, który jest maks kilkanaście kroków przed wami, żeby on był w stanie wam pomóc,
ponieważ kiedy pójdziecie do kogoś, kto jest dużo wyżej, który jest dużo bardziej zaawansowany, to po pierwsze się nie dogadacie, no a po drugie wasze problemy czy jakieś trudności, które byście chcieli rozwiązać, gdzie byście chcieli się dowiedzieć, jak pójść dalej, dla niego już będą tak błahe, że no nie będzie, kolokwialnie mówiąc, chcieć tracić na was czasu. Kolejny sposób znalezienia mentora, który my stosujemy z sukcesem, to jest wynajęcie takiego mentora. Są specjaliści na rynku w różnych dziedzinach, którzy po prostu oferują swoje usługi. Czasami nawet się z tym nie ogłaszają, ale można śmiało założyć, że każdy prelegent na konferencji czy każdy prowadzący warsztaty też coś takiego prowadzi, których po prostu można opłacić z budżetu szkoleniowego po to, żeby się z wami spotykali. Często to są trenerzy, którzy mają przygotowanie, mają warsztat i spełniają te kryteria z jednej strony, że są takimi osobami z zewnątrz, z drugiej strony wiedzą, jak współpracować z osobami, które potrzebują pomocy. No a z trzeciej strony jesteście ich klientami, w związku z tym możecie wymagać tego, że chociażby nie będziecie musieli się tam strzelić w ich kalendarz raz na 3 miesiące, tylko że będą mieli dla was czas i będą dobrze przygotowani. To jest wartościowe. Ta relacja mentorska, to pamiętajcie, nie jest tak, że płacę i wymagam, bo to zdecydowanie tak nie zadziała. Musicie dokładnie wiedzieć, czego chcecie, co chcecie rozwiązać, bo mentoring od coachingu bardzo mocno się różni, a to są rzeczy, na które są często mylone. Coaching polega na tym, że to coach przychodzi i zadaje pytania i wyciąga z was to, co w was siedzi, jakie macie problemy. To jest takie właśnie współpraca na zasadzie właśnie pytań, odpowiedzi, dochodzenia do tematu, a mentoring to jest jednak bardzo konkretny. Takiego przykład skrajnego mentora z filmu Whiplash, gdzie to był człowiek, który był bardzo takim twardym trenerem. Mówiliśmy w ostatnim odcinku o przykładach z armii amerykańskiej, gdzie no tam też ci mentorzy, liderzy, to są ludzie, którzy mają bardzo taki twardy sposób działania, więc to jest też istotne, że no tak to może być, tak to też może funkcjonować. Ale jeżeli nie wiecie, w jaką ścieżką podążać, to nie znaczy, że nie możecie się zgłosić do mentora, bo wtedy można się zastanowić nad pracą z mentorem umiejętności miękkich, którzy pomogą wam z jakimiś narzędziami. Może na przykład zrobią z wami testy profilowe, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach i oni pozwolą wam dojść do tego, co was motywuje, co jest dla was interesujące, jakie macie talenty i dopiero wtedy będzie etap na to, żeby przegrupować się, zastanowić, no i pracować z mentorem już w tej dziedzinie, która was interesuje. Jest też taki sposób, powiedzmy, pracy z mentorem dla mega introwertyków, czy osób, które nie za bardzo chcą się angażować na razie w taką relację, czy też no, nie mają możliwości zaangażowania, nie wiem, szef skąpi kasy albo jeszcze nie do końca wiedzą. Mamy na rynku bardzo wiele osób, które się wypowiadają na różne tematy, prowadzą podcasty, wypowiadają się na konferencjach, zarówno po polsku, jak i po angielsku, w innych językach. I możemy spróbować nawiązać z nimi taką relację jednokierunkową, nazwijmy to, czyli po prostu patrzeć, czym te osoby się zajmują, co polecają, jakie książki polecają, na jaki temat robią prezentacje, o jakich nowościach mówią. I wtedy no, wyrabiamy sobie zdanie, co ta osoba, która mogła być dla nas mentorem, co uważa za istotne, co uważa za ważne, żeby podążać taką ścieżką, która nas interesuje. I to może być taki początek, żeby zacząć sobie wyrabiać tę drogę. Potem możemy się na przykład odezwać do takiej osoby. Większość osób bardzo chętnie odpisuje na komentarze, na wiadomości, na LinkedInie, czy tam na Facebooku, na Twitterze, zależnie z jakiej platformy korzystają. Można zadać jakieś pytanie, oczywiście nie oczekiwać odpowiedzi w 2-3 dni, ale konkretne pytanie, na które uzyskamy odpowiedź, można nawiązać jakiś dialog i kto wie, może po jakimś czasie to się przerodzi w taką relację mentorską, gdzie już będziemy mogli po prostu nawiązać kontakt z tą osobą, żeby była naszym mentorem takim w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Jeżeli na przykład macie też jakieś pytania, czy chcecie zgłębić mocniej temat, który na przykład poruszamy w Nerd Management, to też nie bójcie się pisać w komentarzach, czy pisać do nas na maila kontakt@nerd.management, bo też bardzo chętnie po to robimy, żeby właśnie pomóc wam osiągnąć dużo lepszą karierę, żebyście nie stawali się po prostu paskudnymi liderami z dobrych specjalistów, tak to wszystko się zaczęło. Podsumowując, warto pracować z mentorem. Są różne ścieżki do tego, żeby znaleźć taką osobę, żeby nawiązać tę relację, ale to wy musicie zawalczyć o tę relację, zawalczyć o to, żeby z taką osobą pracować, czy to
walcząc właśnie o ten budżet od swojego szefa, czy nawiązując tę relację i zabiegając o to, żeby ta osoba z wami pracowała. Jedną z takich zasad mentoringu jest to, że ta osoba, która oczekuje tej współpracy mentora, no, powinna się przygotowywać, powinna wiedzieć, czego chce, powinna pilnować terminów, więc warto po prostu o tym pamiętać, że to jest relacja, w której wam powinno zależeć. Czasami jest tak, że są jakieś programy mentoringowe w firmie i tam się wrzuca jakieś osoby, żeby pracowały z mentorami. Jeżeli to są osoby, którym nie zależy, to na pewno nic z tego nie wyjdzie i to będzie tylko strata czasu i dla was, i dla mentora. Pamiętajcie, żeby szukać mentora, z którym będziecie nadawać na podobnej fali, żebyście się rozumieli, bo inaczej też nic z tego nie będzie. Jeżeli nie ma chemii między wami, że bardzo źle wam się rozmawia, to taki mentoring nie wyjdzie. Już niedługo nagramy odcinek, w którym porozmawiamy o tym, w jaki sposób wy możecie mentorować innych. Bo to, że wy jesteście kilka czy kilkanaście kroków za tą osobą, która mogłaby być dla was mentorem, to nie wyklucza, że prawdopodobnie jesteście kilkanaście kroków przed osobą, która również chce podążać waszą ścieżką. Macie dużo doświadczenia, macie pomysły, macie techniki, którymi możecie się podzielić, żeby wspomagać innych. Więc zapiszcie się do naszego newslettera, zasubskrybujcie nas na YouTubie, bo na pewno wrzucimy informacje o tym odcinku, który już niebawem nadchodzi. I to było tyle na dzisiaj, także życzymy wam dobrego tygodnia. Widzimy się za tydzień we wtorek 8:00 standardowo i cóż, szukajcie swoich mentorów. Powodzenia. Cześć! Cześć!